Hej, cześć! Jeżeli myśleliście, że odłożyłem w niepamięć filmiki o bohaterach rezonowanych, to mam dla Was niespodziankę. Chciałbym usiąść dzisiaj do Kiry, bohaterki rezonowanej, która po sukcesie Wacko w pierwszych w historii gry mistrzostwach Ligi Rezerwuaru miała być jego naturalnym następcą. Cofnijmy się trochę w historii gry. Dawno, dawno temu, kiedy nie było bohaterów Limitless oraz nikomu do głowy nie przyszło, żeby jakiś bohater miał 4, a nawet 5 umiejętności. Deweloperzy wypuścili w świat Wacko, pierwszego bohatera rezonowanego, czyli takiego, który musiał być połączony z innym bohaterem i po prostu kopiował umiejętności swojego rezonatora. Jako że był pierwszy, pojawiło się trochę nieścisłości i Wacko był po prostu przepotężny. Zbyt potężny. Wkrótce potem ukazał się ona, Kira, bohaterka do walki w kanionie rezerwuaru. Bohaterka, której umiejętności wzmacniają się, kiedy gramy wydarzenia w rajdzie na rezerwuar. Różnica pomiędzy nowymi a starymi bohaterami rezonowanymi jest taka, że starzy bohaterowie rezonowani, do jakich zaliczamy Kirę, nie kopiują umiejętności swoich rezonatorów. Mają swoje umiejętności. I tylko użyczają poziomu oraz rozbudowania postaci rezonatora, aby użyć swojej 4. umiejętności. Chociaż w porównaniu do nowych bohaterów rezonowanych możemy mówić co najwyżej o umiejętności 3,5. Stały postęp to efekt, który ma określony wpływ na walki i starcia w 2 trybach gry. Nalot na rezerwuar i Liga Rezerwuaru. Zmniejszenie prędkości ruchu oznacza to, że prędkość poruszania się marszów, zarówno rajdów, jak i ataków solo, w tych trybach gry zostaje zmniejszona o określony procent. W moim przypadku przy 4-gwiazdkowej rezonacji jest to 4%. To może wpływać na zdolność do szybkiego przemieszczania się po marszu mapie, szybkich ataków lub wręcz przeciwnie, unikania ataków poprzez wycofanie swojego marszu lub dotarcia do strategicznych punktów. Za tą małą niedogodność otrzymujemy bonus, w którym obrażenia zadawane przez postać są zwiększone o określony procent. W moim przypadku przy 4-gwiazdkowej rezonacji jest to 6,4%. To jest korzystne w walce, ponieważ umożliwia graczowi szybciej eliminować przeciwników lub zadawać większe obrażenia w budynkach. Ta umiejętność ma dosyć strategiczne zastosowanie. Efekt ten sugeruje, że jest on przeznaczony dla graczy preferujących ofensywny styl gry, którzy są gotowi poświęcić trochę mobilności na rzecz większej siły ataku. Może być przydatny w sytuacjach, gdzie szybkie wyeliminowanie przeciwnika jest ważniejsze niż przemieszczanie się po polu bitwy. Jeżeli chodzi zaś o pierwszą umiejętność Kiry, Kira wykonuje atak swoim mieczem na wroga co 5 tur. Oznacza to, że co 5 tur Kira automatycznie używa tej umiejętności. Kira zadaje 3 ataki z rzędu, z których każdy zadaje 30% obrażeń. W sumie daje to 90% obrażeń, podzielonych na 3 ataki po 30% każdy. Ważne jest, aby gracze uwzględniali jej cykl i maksymalnie wykorzystywali jej potencjał w walce. Im dłuższe będą walki, tym częściej Kira będzie ultować, czyli wykorzystywać swoją umiejętność. W drugiej umiejętności Kira przełącza się na swoją pozycję do pojedynków co 5 tur. Oznacza to, że automatycznie zmienia swoją postawę w regularnych odstępach co 5 tur. Ta pozycja do pojedynków trwa przez 2 tury, po czym Kira wraca do swojej normalnej postawy. W trakcie trwania tej pozycji Kira zmniejsza obrażenia zadawane przez cel przeciwnika o 15%. Oznacza to, że na przykład w turze 5, 10, 15 itd. Kira wchodzi w tę specjalną postawę. Postawa do pojedynków trwa przez 2 tury. Jeśli Kira przejdzie w tę postawę w turze 5, to pozostanie w niej przez tury 5 i 6. Następnie wróci do swojej normalnej postawy w turze 7. Na przykład w turach od 1 do 4 Kira walczy normalnie, bez dodatkowych efektów. W 5. i 6. turze Kira przechodzi w postawę do pojedynków. Obrażenia zadawane przez przeciwnika są zmniejszone o 15%. W turach od 7 do 9 Kira znów walczy normalnie, aby w turach 10 i 11 ponownie przejść w postawę do pojedynków, gdzie obrażenia zadawane przez przeciwnika są ponownie zmniejszone o 15%. Mam nadzieję, że te informacje są pomocne.
Jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące gry lub innych zagadnień, chętnie odpowiem. Tymczasem do usłyszenia.